jag vet un mondo giusto, e tutti vivono. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem pewną historię, dość niewiarygodną. Na tyle, że gdyby jakiś literat napisał taką fikcję, mówiono by, że to jest zupełnie nierealne. Problem w tym, że historia wydarzyła się naprawdę i trwa do dzisiaj. Ale na początek pewna sprawa bieżąca. Otóż od pewnego czasu dzwoni do mnie regularnie pewna pani, bardzo uprzejma, która przedstawia się z imienia, nazwiska, podaje swoją funkcję, a potem mówi mi tak. Proszę pani, nie wiem, czy pani wie, ale ma pani prawo do dofinansowania za energię elektryczną. Wówczas ja przerywam i mówię, nie jestem panią, tylko panem i nie jestem zainteresowany dofinansowaniem do energii elektrycznej, ponieważ korzystam głównie z solarów. Pani spokojnie wysłuchała, a potem kontynuuje. Pyta mnie, jaki był pani ostatni rachunek za energię elektryczną? No myślę, nie kumata jakaś, ale pogadać można. I tłumaczę tak. Nie jestem w stanie tego pamiętać, bo to musiało być jakieś 30 lat temu. Ale nawet gdyby było wczoraj, to i tak nie jestem zainteresowany refinansowaniem energii elektrycznej, bo jestem najogólniej mówiąc przeciwnikiem redystrybucji, czyli zabierania, żeby dawać. To, że teraz jakiś urzędnik coś by mi dał, to znaczy, że jakiś inny urzędnik kiedyś coś komuś zabrał i ja tego nie popieram. Pani znowu cierpliwie wysłuchała i kontynuuje. Mniej więcej tak. Ale najpierw musiałabym sprawdzić, czy pani na pewno jest mieszkanką Elbląga. Wówczas znowu przerwałem i mówię tak. Najlepiej będzie, jak zakończymy tę rozmowę, ale na zakończenie powiem coś takiego. Proszę pani, nawet gdybym się skusił na te kilkadziesiąt złotych, to problem w tym, że musiałbym skontaktować się z jakimś urzędem. A to jest dla mnie trauma, której nie chcę doświadczać. Płacę w życiu wysoką cenę za to, żeby nie mieć kontaktu z urzędami. I pani też to polecam. Kontakt z urzędem może być przyczyną wielu groźnych chorób. I w tym momencie zakończyłem rozmowę, ponieważ ta pani cyklicznie do mnie dzwoni, nie wiem, jak się jej pozbyć. Może ktoś ma pomysł, jak ją spławić. I teraz możemy już przejść do wątku zasadniczego. Nella fantasia io vedo un mondo chiuso, e tutti vivono in pace e onestà. Io sogno d'anime che sogno sempre libere, come le nuvole che Historia ma swój początek w roku 2011, kiedy to 7-letnia dziewczynka z Holandii imieniem Amira, co znaczy po arabsku księżniczka, jedzie do swojej babci w odwiedziny do RPA
i po paru dniach chce się udać na najbliższy plac zabaw. A babcia odpowiada tak: no niestety nie ma najbliższych, tu jest biedna okolica, tu dzieci nie mają placu zabaw. I wtedy 7-letnie dziecko oświadcza: w takim razie, babciu, ja im zbuduję. Nie może być tak, żeby jakieś dzieci były pozbawione placu zabaw. Wszystkie dzieci mają prawo do zabawy. Za pierwsze zarobione pieniążki zbuduje tym dzieciom plac zabaw. Oczywiście nikt dziecka nie rozliczy, bo to jest tylko dziecko. Może sobie tam deklarować to i owo. Ale tak się zdarzyło, że po 2 latach wygrała swoim śpiewem Holland's Got Talent, nie wziąwszy wcześniej ani jednej lekcji śpiewu. A to, że wygrała, to za słabo powiedziane. Rozniosła system. I to już w zasadzie w trakcie eliminacji. Już po pierwszym przesłuchaniu było wiadomo, że formuła konkursu jest zbyt ciasna, jak na miarę objawionego talentu. A potem zaczęły się koncerty. Jako jeden z pierwszych słynny koncert Zandrerie w Maastricht w Holandii i owacja na stojąco 15-tysięcznej widowni. A potem Reykjavik, Los Angeles, Pretoria. Linki do najważniejszych wykonań są w opisie tego filmu. Kiedy przychodzą pierwsze honoraria, Amira oświadcza, że połowę zarobków przeznacza na budowę placów zabaw w RPA. Zakłada w tym celu fundację Gelukkigkinders, co się tłumaczy z holenderskiego szczęśliwe dzieci, nad którą widnieje hasło po angielsku All children have the right to play. Nella fantasia io vedo un mondo chiaro, neanche la notte è meno scura. Io sogno l'anima che sogno sempre libera. A potem lodołamacz Amira rusza w Europę i świat, rozkruszając wszelkie lody w sercach.
If a human soul should dream of me, may still remember me awaking. Moon, moon, oh shine for him, shine for him, shine, shine, oh shine for him. Jednocześnie, jak grzyby po deszczu, w RPA powstają nowe place zabaw. W tym momencie nie jestem w stanie podać ich dokładnej liczby. Ta liczba oscyluje gdzieś tak około 20. Jedne są w budowie jeszcze, inne oddane już, jeszcze inne planowane. Komentarze, jakie można napotkać w sieci, są dość zaskakujące. Amire nazywa się Bożym darem dla ludzkości, aniołem pokoju, naszą nadzieją na lepszy świat. Wydawać by się mogło, że ludzie powariowali, aż tu nagle, jak grom z jasnego nieba, przyszła wiadomość, że Amira otrzymuje śródziemnomorską nagrodę dla najlepszej śpiewaczki operowej w roku 2019. Nagrodę przyznaną przez kapitułę maltańską, odbieraną w najstarszym teatrze operowym w Neapolu, nagrodę, którą kiedyś otrzymał Andrea Bocelli. Najciekawsze jest uzasadnienie tej nagrody. Przede wszystkim za walory głosowe, a poza tym za wolę wspierania przyjaznych relacji międzynarodowych, niezależnie od systemów politycznych i wyznania. To wydaje się dość kuriozalne. Przede wszystkim dlatego, że przyznano nagrodę dla najlepszej śpiewaczki operowej osobie, która jeszcze jak do tej pory nie wykonała ani jednej opery w całości, a jeśli chodzi o wolę tych relacji międzynarodowych, nigdy takiej woli nie wyraziła publicznie. Wydaje się, że wokół Amiry toczy się jakaś zakulisowa rozgrywka, której widzimy tylko niewielkie przejawy. Trzeba sobie tu jedno uzmysłowić. Cały czas opowiadam o osobie z undergroundu, zupełnie wyciętej medialnie, niezauważonej i nieakceptowanej przez oficjalny świat operowy. Dlaczego? Wytłumaczenie jest proste. Nie sprzedała się show biznesowi. Pozostała wolna. Czasem słyszę opinię, że tu jeszcze nic nie wiadomo. Pieniądze czy wizja pieniędzy już niejednego zbałamuciły. I tu zwykle w odpowiedzi opowiadam pewną historię, historię z wywiadu, którego mama Amiry, Frida Brandt, udzieliła dla platformy Ewa.nl. Historia dość zabawna. To już było, jak przyprowadziły się do RPA na stałe i mamie Amiry zepsuł się odkurzacz i nie miała za co kupić nowego. No taka proza życia, obracają dużymi pieniędzmi, budując te place zabaw, ale dla domowych potrzeb czasami brakuje. I wtedy zgłosił się pewien literat, który chciał napisać biografię Amiry i proponował za prawo do biografii serię wywiadów dość dużą kasę.
Mama się ucieszyła, o fajnie, będzie na nowy odkurzacz i wtedy Amira stwierdziła: stop mamo, my nie możemy mieć pieniędzy i sławy. Nie wiem, jak to można, znaczy wiem, ogromne poczucie misji. Może to tylko intuicja, a może dziewczyna ma jakiś cel nadrzędny, który go nie wyjawia. Ale jedno jest pewne, mamy do czynienia w kulturze ze zjawiskiem czystym, nieskazitelnym. Nie pamiętam, od którego to momentu odpowiadam turystom, którzy mówią mi: jest pan wolnym człowiekiem? Odpowiadam: już nie. Jestem poddanym księżniczki. Nie ja sam. Jest nas około 13 000 w księstwie, nad którym słońce nie zachodzi. Wirtualnym wprawdzie, ale mocno prawdziwym. Można by powiedzieć, że żyję w tym momencie w dwóch światach. Jeden to ten naturalny, a drugi to jakaś obłędna paranoja. Tylko pytanie, który jest który? Tak jak każdy wyznawca proroka powinien przynajmniej raz w życiu podjąć pielgrzymkę do Mekki, tak każdy fan Amiry powinien być przynajmniej raz na jej koncercie. Ja jeszcze nie byłem. I tu wracam jakby do tematyki żeglarskiej. Amira daje koncerty w Holandii głównie i w RPA. Są bardzo rzadkie, ale są z dużym wyprzedzeniem zapowiadane. Więc może kiedyś podejmę taki rejs i wtedy będzie ciekawy materiał dla YouTube'a. No bo przygody wtedy są jakby gwarantowane. Jeżeli to będzie rejs tylko do Holandii, no to może nie będzie aż tak ciekawe. I tu mam prośbę, jeżeli ktoś był łódką w Amsterdamie i zna miejsca, gdzie można cumować nieodpłatnie, z pewnością są takie. Prosiłbym o takie namiary z podaniem współrzędnych GPS. Ale jeżeli nie będzie koncertu w Holandii w najbliższym czasie, to czeka mnie może rejs do Kapsztadu. No nie będą to bezpieczne wody dla mojej łódki. Powiem tak. Ale to może fajniej jest zginąć w rejsie na koncert swojej księżniczki, niż dogorywać gdzieś pod kroplówką w szpitalu. Chociaż większość wybiera to drugie. No, każdy ma wolną wolę. Obecnie Amira jest już dorosłą kobietą. Skończyła 19 lat i skończyła średnią szkołę południowoafrykańską. Ma akurat wakacje, które na półkuli południowej wypadają właśnie teraz i podróżuje po świecie ze swoim chłopakiem. Czy w życiu dorosłym będzie również wielką śpiewaczką? To, co zaprezentowała w dzieciństwie, wydaje się, że to były właściwości paranormalne. A one bardzo często przechodzą po okresie dojrzewania. Być może, że wybierze karierę śpiewaczki operowej. Przyszłość pokaże. A co do pozycji naszej księżniczki, jak to mówimy w grupie fanów, czy pozostanie żywą księżniczką, wciąż funkcjonującą, czy opuści swój lud i abdykuje, też nie wiadomo.
ale pozostanie mit księżniczki, który będzie żył. I w tym momencie, pozostając przy zdrowym agnostycyzmie, nie mogę tego odcinka zakończyć inaczej niż słowami: Boże, chroń księżniczkę.